Słuchajcie, jesteśmy trochę zawiedzieni, bo chcieliśmy sobie iść do klasztoru. Miejsce, które widziałam w kwietniu i bardzo, bardzo chciałam tam dzisiaj dojść. No i się okazało, że z powodu właśnie możliwości wybuchnięcia pożaru wszystko jest tutaj zamknięte i do klasztoru też nie dojdziemy. Także trochę słabo, bo pofatygowaliśmy się tutaj. No trudno, będziemy wracać teraz na pieszo. Widzicie, jest tutaj pokazane, jak niebezpiecznie może być, jeśli chodzi o wybuch pożaru. Także niestety klasztor zaczeka. Może kiedyś jeszcze wrócimy i go odwiedzimy. Idziemy. Jakoś musi być dzień zaplanowany. Słuchajcie, tutaj Wam pokażę, bo zobaczcie, myśmy tą drogą szli. To jest taki fragment, gdzie on oczywiście jest niezamknięty. Jakie to były piękne w kwietniu kwiaty, a teraz wszystko jest tak wysuszone. Zobaczcie. Ja tutaj zbierałam i szałwię. Zobaczcie, jak ona wygląda. Bardzo. Patrz, jak szałwia powiędła tutaj. Ja ją zbierałam jeszcze przecież w kwietniu. Jest strasznie wysuszone tutaj wszystko. My tak idziemy wzdłuż drogi, tam z tyłu jest uniwersytet. No i szukamy jakiejś opcji na spędzenie tego czasu. Patrzymy, czy świątynia Posejdona jest otwarta, bo też przecież tam były te pożary, też musieliśmy zmienić nasze plany. Po prostu powinniśmy siedzieć w centrum Aten i się prażyć. Albo pojechać znowu na plażę. Albo na wyspę. Albo na wyspę. No wiesz, w ogóle odpisała? To nie stołu, tylko to było ten... A, łóżko. Fajnie by tak było pochodzić, bo słuchajcie, drzewa dają super cień. No ale z naturą nie wygramy. I słuchajcie, nasz wypad góry zakończył się tym, że jesteśmy w parku w Omonii. Akurat jechał autobus. Wsiedliśmy w autobus, który nas przywiózł do parku. Tutaj park Omonia, już kiedyś Wam wspominałam, jest naprawdę bardzo ładnym parkiem. Po mojej prawej stronie, jakbyście szli, to mamy Muzeum Narodowe. Tutaj już niedaleko, dosłownie pomiędzy tymi budynkami przychodzicie i macie Muzeum Narodowe. Bardzo Wam polecam je zwiedzić. Tak samo jak Muzeum w Akropolu, są nasze filmiki. Możecie zobaczyć oba te muzea, bo w obu byliśmy. A tutaj znowu na Omonii to jest główny placyk i za tym pomnikiem również zatrzymują się autobusy. Chcieliśmy zobaczyć, czy do świątyni Posejdona autobus jedzie, ale na razie jeszcze go nie było. Jak pięknie azalie kwitną. To są chyba azalie, prawda? Nieprawda, tylko na pewno. I to zobaczcie, jest kawiarenka, ta, przy której siedzieliśmy sobie w kwietniu. Jak skancelowali bilety babci na przyjazd z powodu strajku. No fajnie tu przyjść. Można popluskać. Możesz iść. Dawaj, idź przez środek. Będziemy Ci kibicować. A tak fajnie od tej fontanny taki chłód idzie, no nie? Tu jest fajna kawiarenka, słuchajcie. No dobra, wychodzimy z parku Omonia i idziemy do dzielnicy Kypseli. I tutaj córka mówi, że to była kiedyś bardzo bogata dzielnica. Dlatego są takie ładne domy. Ale już teraz nie jest. Ludzie się wyprowadzili bardziej na wybrzeże. No właśnie, ludzie się wyprowadzili pewnie na wybrzeże, czyli tak w stronę Glyfady i tam się to zrobiło wszystko. Ale tak samo bardziej w stronę tamtą, na przykład Psychico i tak dalej. Nie tylko nad morzem. A po czym tutaj będzie widać, że ona była taka bardzo bogata? Zobaczysz, to bardzo ładnie. No ładne domy, ładne. Tam rzeczywiście w prawo idzie taka cała uliczka, tylko pan tutaj przejdzie, to Wam pokażę. Tak się ładnie. Ale tu jest dużo też takich opuszczonych rzeczy. No dobra, jesteśmy na jakimś małym skwerku, który nam córka bardzo chciała pokazać. Słuchajcie, no czasami przychodzimy z nią przez różne takie miejsca, gdzie sami byśmy nie przyszli na pewno, no bo to nie jest żadna atrakcja turystyczna, ale faktycznie zobaczcie, ile tu jest dookoła. Są stoliczki i dookoła siedzą ludzie i są knajpki. Bardzo ciekawe miejsce. Ja Wam oznaczę dokładnie, gdzie jesteśmy, a tak, żebyście dokładnie wiedzieli. Gdybyście mieli więcej czasu, chcielibyście pozwiedzać Ateny w jakiś tam troszkę inaczej niż standardowo. Dobra, trafiliśmy pod market artystów. Mówię, podróżując z moimi dziećmi, chodzimy zupełnie innymi szlakami. To wygląda jak podręczniki dla mnie, ale faktycznie tutaj są jakieś ciekawe rzeczy. Jest fajnie, chłodna sala. No. Tutaj zobaczcie, pani ma takie inne rzeczy, takie artystyczne.
ręcznie wykonane. No na pewno, słuchajcie, ciekawe takie miejsca. Zupełnie inne niż turystyczne atrakcje w centrum Aten. Dużo książek, ale wszystkie po grecku. A tu zobaczcie, jak fajnie zrobione z kwiatami. Też fajny pomysł. Wezmę wizytówkę, bo wizytówka ma QR kod. No, zawsze ciekawie coś, że tak powiem, zgapić do swojego biznesu. Szukając inspiracji właśnie w takich miejscach. To jest naprawdę bardzo, bardzo fajne. Tu jeszcze taką jedną salę mamy. Starą maszynę. Słuchajcie, w takich miejscach szuka się inspiracji. Taka jest prawda. Tu jak wyjdziecie stąd, to polecamy Wam taką knajpeczkę. Tutaj córka mówi, że jest bardzo dobra macza. Zaraz zobaczymy. Będą gdzieś tutaj kupować. Słuchajcie, idziemy sobie. Mamy 20 minut do w kierunku Diporto, czyli tego placu, gdzie jest targ. Stwierdziliśmy, że nie będziemy czekać na autobus, bo jest gorąco, to jest w cieniu. Przyjdziemy tą główną drogą, dojdziemy sobie właśnie tam w kierunku Monasteriaki. Także taki sobie dzisiaj spacerek, widzicie, robimy, a później zobaczymy wieczorem, może jeszcze uda nam się podjechać na plażę, ale nie wiem, czy chłopcy będą chcieli, bo jutro mają taki mały challenge, ale to opowiem Wam o tym potem. No i złapaliśmy autobus, mówię, karty te 5-dniowe są super, łapiemy autobus, wsiadamy gdzie chcemy. Teraz jesteśmy na Omoni. Już szukam nawigacji, gdzie mamy iść. Zobaczcie, jak tutaj ładnie. A tutaj tamtym sobie ostatnio, tamtą stroną przychodziliśmy. Tu mamy górkę Likabetus. Też miałam taki plan pójść na Likabetus, ale powiem Wam, że jak jest taki upał, to wolę jechać nad morze. Tutaj już po lewej stronie mamy market. O, tutaj mamy, widzicie, market. Ale już nie będziemy wchodzić do marketu. Idziemy sobie, słuchajcie, tak przejdziemy sobie tutaj. Tu mamy taki bazarek ze starociami jeszcze. I idziemy do takiego taniego sklepu, bo jeszcze dzieciaki chcą coś przed drogą sobie kupić. Pamiętajcie, że tutaj, jak jest ten obrazek, to tutaj jest obok tego budynku Diporto, czyli ta bardzo fajna knajpka, taka bardzo stara tawerna. Gorąco Wam polecamy, na pewno nie idziemy dzisiaj jeść tam, bo jest za gorąco, żeby jeść. A tu jest kolejna knajpka, którą Wam polecamy. Też w niej byliśmy, też możecie zobaczyć, jak fajnie spędziliśmy. Jakie pyszne jedzenie, zresztą jest bardzo tanio tutaj. Także jakbyście chcieli tutaj wpaść, to Wam polecamy dwie knajpki właśnie w tej okolicy. Ta jest tania, dobra. Tutaj naprawdę są fajne ceny. Jak nie ma u Was targu, u nas jest poniedziałek, jeszcze się zahaczymy, ale to są dobre ceny, słuchajcie, na różne rzeczy. Zaraz Wam pokażę jeszcze Diporto, bo może wcześniej nie oglądaliście naszych filmów, to dla tych, co nie oglądali, Diporto, czyli taka ukryta tawerna, jest w tym miejscu, dokładnie w tym miejscu. Schodzicie w dół i tam jest ta knajpka, tak jak ta pani się zatrzymała. A my idziemy do takiego taniego sklepu, którego też trudno nie przegapić, bo zobaczcie, jest 1 euro i rzeczywiście jest tam dużo fajnych, dobrych, no taki funciak, tylko w Atenach. No i tak sobie krążymy, chodzimy, nie wiemy gdzie, ale uciekliśmy od głównej ulicy i to wszędzie jak skręcicie, to będziecie mieli takie właśnie knajpki na zewnątrz. Zobaczcie, gdzie byśmy nie poszli, to wszędzie coś się dzieje. Tu, którędy idziemy? Sami nie wiedzą. Tutaj pójdzie. Tak? Tu minęliśmy sobie, pokażę Wam. Czekajcie, tutaj Wam pokażę, jest Little Cook, ale już nie będziemy szli, bo ostatnio szliśmy, idziemy sobie tędy. Tak ładnie tutaj wygląda. Taki mówię dzień dzisiaj, słuchajcie, no trochę nam się pozmieniał znowu. Najpierw tam pożar i nie mogliśmy pojechać do świątyni Posejdona. Dzisiaj autobusy też nie stały tam jeszcze, więc zrezygnowaliśmy, bo też to jest niepewne. Czy będziemy czekać, się okaże, że nie przyjadą. Wyjście tutaj właśnie do klasztoru, no też widzieliście, bramka zamknięta, więc nie możemy iść. No i to jest właśnie takie, jak sobie zaplanujemy coś i później trzeba zmienić. Zobaczcie, jak ładnie. Pięknie ta azalia i tu też. Tutaj wyjdziemy już, chyba wiem, gdzie jesteśmy. Jesteśmy koło
targu, gdzie są starocie, antyki, więc chyba też tak przejdziemy sobie. Słuchajcie, tutaj sobie wjedziemy już z tyłu, tak jak Ancient Agora. Musiałam przejść szybko przez pasy, także zaraz Wam pokażę, bo znowu idziemy w kierunku granity. Polecamy Wam granitę, naprawdę. Jak jesteście tutaj, to wypijcie granitę. U nas w Anglii nie widziałam, przynajmniej nie spotkałam się. No i słuchajcie, tutaj jesteśmy właśnie przy samym końcu Ancient Agora. Tutaj w tą uliczkę w lewo jeszcze raz Wam pokażę, jak fajnie tutaj można przejść się. Tutaj sobie spokojnie dojdziecie. Zobaczcie, jest tak spokojnie, naprawdę. Mamy sobotę, a jest bardzo, bardzo spokojnie. Omijamy tutaj wszystko, tu mamy piękny Akropol. Ale powiem Wam, że jesteśmy zdziwieni, bo jest wszystkie knajpki porozstawiane mają stoliki. Tak, wszystkie te knajpeczki mają porozstawiane stoliki, ale powiem Wam, no taki mały ruch, bardzo mały. Fajnie tutaj widać Akropol. A my sobie tutaj idziemy, tak? Ale tu ładna jest tutaj kościółek, tak? Znowu gdzieś nas dziecko prowadzi. My dzisiaj mieliśmy chodzić delikatny spacer do klasztoru, a my dzisiaj nabijamy kilometrów tyle dodatkowych. Ale ładny placek, zobaczcie, tu będzie. Jakie tam jaskinie są na górze. A co to za miejsce? Gdzie jesteśmy? Aha. O, jeszcze gorąco, jeszcze challenge taki. Ja wiem, gdzie idziemy. Idziemy na górkę Phile Paphos, ale idziemy od strony obserwatorium. Tak, bo już znalazłam na mapie. Ale widzę, że tam jest... No tak, ale okolice tutaj są. Okolice. Nie byliśmy tu nigdy, bo nie chciało nam się tutaj przychodzić wcześniej. A tu tak ciekawie. Patrzcie, tutaj za płotem mamy Akropol, a tu taki widok. Super, co? Tutaj mamy górkę Elikabetus. Tu już jest obserwatorium, prawda? Ale zobaczcie, idziemy sami. Nie ma nikogo. Jesteśmy sami. Słuchajcie, jakby naprawdę miasto opustoszałe. Znaczy wiadomo, że gdzieś tam pewnie przy Monastyriaki to pewnie jest bardzo dużo ludzi. Ale tutaj nie ma nikogo. Fajnie, bo to obserwatorium widać z Phile Paphos. Jak wejdziecie na górkę, to będziecie mieli po prawej stronie, przed Wami będzie morze, a po prawej stronie właśnie będzie obserwatorium. Ale nie wiem, czy tu można wchodzić. Tutaj widzę, że znowu będziemy mieli challenge i schody. Nie, zamknięte. Trzeba pewnie sprawdzać, w jakich godzinach się odbywają tutaj jakieś spotkania albo jakieś projekcje. My wchodzimy już na teren tutaj Phile Paphos. Zobaczcie, jak to wszystko jest powysychane. Ja się w ogóle dziwię, że ten park jest jeszcze otwarty, tak? Bo on jest najbliżej w sumie centrum. A tutaj sucho jak cholera. O, jakie tu fajne. Czekajcie, tu tak fajnie widać Akropol. Tu podejdę, pokażę Wam, jak ładnie jest widać. Trochę wiatr wieje czasami, więc muszę wyłączać. Ale pięknie. Wow. Ale cudnie. Znaleźliśmy naprawdę super miejscówkę, jeśli chodzi o widok na Akropol. I tutaj Wam jeszcze pokażę. Czekajcie, podejdę. Zobaczcie, tam mamy hymnetus. Tam mieliśmy na dole być w klasztorze dzisiaj. No niestety nie udało się. Więc zrobiliśmy takie olbrzymie kółko, żeby tutaj dojść. Niesamowite. Tylko my tak możemy. Ale po to przyjechaliśmy, żeby pochodzić. Dosyć plażowania. Trzeba trochę pozwiedzać. Ale zobaczcie, jakie fajne miejscówka. Naprawdę. Raz jeszcze Wam chcę pokazać, bo tutaj przede mną jest ta górka. Na nią też możecie wejść i ona jest całkowicie bezpłatnie. Zaraz u podnóża Akropolu możecie wejść, wdrapać się i będziecie naprawdę prawie dotykać Akropol. Widzisz tam na górze. Sphinx Monument. Co to jest? No jeszcze ciekawiej niż wcześniej. Zobaczcie.
Tak nie przyszliśmy nigdy do tego File Papos tutaj, żeby z tej strony dochodzić, no nie? Tylko zawsze idziemy od drugiej strony, a widzicie, warto czasami gdzieś tam skręcić. No i tutaj fajna miejscówka, słuchajcie, możecie przyjść, podziwiać Akropol, teraz widać lepiej naprawdę na tych schodach. W ogóle patrzcie, nie ma ludzi, tak jak byliśmy w lutym, to w ogóle na luzie, no nie? Jeszcze się skusisz i pójdziesz, co? Gdzie my tu wyjdziemy? Gdzie wejdziemy? To są cykady, prawda? Ale dają czadu, co? A zobaczcie, jesteśmy przy tym kościółku. To już wiem, gdzie jesteśmy. Tu mamy więzienie Sokratesa, a tutaj jest kościółek. I tutaj można wejść na File Papos do góry, także zobaczcie, nigdy tak nie szliśmy, a trzeba iść za ten płot, żeby dojść w to miejsce. Także od razu Wam pokazuję nawigację. Jeszcze raz Wam pokażę, zobaczcie. Tutaj mamy na wprost wyjście pod Akropol i tutaj wchodzicie górką na File Papos. Tu mamy więzienie Sokratesa i tu do góry idziemy na File Papos, jeżeli chcecie zobaczyć zachód słońca. A my przyszliśmy, tam gdzie jestem, przed chwileczką Wam pokazywałam ten super widok na Akropol, tutaj. Czyli miniecie ten kościółek piękny, dzwony, idziecie tutaj kawałeczek i jak się zaczyna ten płot, to wchodzicie od razu w prawo, idziecie do góry i zobaczycie piękny widok na Akropol. Gorąco Wam polecam. Kolejna miejscówka do zaliczenia z fajnym widokiem i naprawdę z darmową, że tak powiem, pocztówką z Aten. A tu jeszcze Wam pokażę ten kościółek. Też fajnie, bo można się schować w cieniu. Także można uciec od tego upału. Uwaga, bo jest bardzo ślisko. Już parę razy Wam mówiłam, że tutaj trzeba mieć naprawdę dobre buty. Ale moje Adidasy tak się dzisiaj... obuwie sportowe i tak się ślizgają. Ale naprawdę, słuchajcie, mamy godzinę po godzinie 16 i tu jest tak mało ludzi dzisiaj. Ciekawa jestem, jak będzie wyglądało wszystko tutaj przy Akropolu. Widzę, że moi już tam poszli. No i zobaczcie, jesteśmy pod Akropolem. Tutaj są busy. Można przejechać się tymi busami, jeżeli ktoś ma taką ochotę. No i też nie ma jakoś tak dużo ludzi. Też jest tak w miarę spokojnie.